Okej, moi drodzy, zobaczymy, jakie sekretne rzeczy będą dodane do nowego update'u w Toilet Tower Defense od TRYB'a. No tutaj będzie się działo. Czy gra zostanie usunięta? Zobaczymy. Videos I always talk about the upcoming update, but this video I'll actually be telling you guys what we plan to do in the Okej, mają plany, co zostanie dodane, zrobione. Dobra, przyspieszmy sobie. Okej, dobra, no tutaj oczywiście zachęta do subskrybowania, to nas nie interesuje. Co tu się dzieje? Okej, jaki jest mój pomysł, co powinni dodać, to żeby te skibidi, to przyspieszanie, tak jak gracie w Bloons TD, tam jest możliwość 2 razy szybciej, żeby balony się poruszały. To by było fajne. Czyli będziemy mieli świąteczny update, tak? 9. Okej, 9 też mamy update w Pet Simulator X. Another episode will come out because there was a new episode 3 days ago. It seems like there's one every week and a couple days. So the next one's probably going to be out within the next few days of the Christmas update. So we'll work on that. But after that, we're going to start on the New Year's update. So the New Year's event... Noworoczny update też chcą zrobić? Już to planują? Not as big as the Christmas event. And the Christmas event will most likely last until like the end of January, maybe around the middle of January. But at that time, we'll have a lot of time to pretty much do whatever we want. So we're going to work on getting endless mode out in January. So here is what endless mode will Okej, no nieskończony tryb. No dobra, no może to jest jakieś coś fajnego, ale ja bym chciał, żeby oni dodali, wiecie, takie urozmaicenie, ułatwienie rozgrywki. Bo moim zdaniem te fale za długo trwają i powinny być tak, że można ich przyspieszyć. Tak mi się wydaje. Probably look like. I'm still not sure if we should add it as like a voting thing. Like every map you teleport to will have the normal, easy, medium, hard, and nightmare, along with like endless mode, so like 5 things to vote for. Because I mean, there's enough room for it, but I think it looks best with just 4 things. And there are a lot of maps, so some of the maps would definitely be a lot easier to do endless mode on, and some would be a lot harder. So I'm thinking for ten tryb nieskończony, tak nie wiem, nie przemawia do mnie. Mode, that it should have its own area in the lobby, so you guys know how like each map has its own area. Well, maybe endless mode could be. Oh no, we haven't had a new map in a while, so maybe the next map could be like right here is endless mode, and there's okej, że tu ma być endless mode, ten nieskończony. No dobra, no ale to nie wiem, nie przemawia to do mnie za bardzo. W ogóle. Okej, mamy jeszcze potem, Jezu, plan na cały rok chyba nowy, bo teraz jest luty przyszłego roku, walentynki. A ja wiem, co ja muszę zrobić, słuchajcie. Wejdziemy sobie do Pet Simulator 99, tak swoją drogą, bo ja muszę tutaj farmić, nie? Trzeba sobie tam wbić i zacząć farmić to wszystko. No ale w międzyczasie sobie oglądajmy te przecieki. Jezu, co to za dźwięk? Dobra, jesteśmy tu. Ja sobie odhaczę tylko, zanim oczywiście pooglądamy to wszystko. A nie wiem, czy ja nie powinienem wejść też do może wejdziemy pierwsze do Pet Simulator X, słuchajcie. Bo może będzie trzeba sobie przenieść te wszystkie pety. Nie wiem, czy ja wszystkie przeniosłem w ogóle, więc lepiej to zrobić, nie? Bo to jest ograniczony czas. Dobra, to jak wiecie, ja mam jeszcze trochę rzeczy do przeniesienia. Jeszcze 3 huge pety mi zostały, więc tu się przenosi reszta. Słuchajcie, trochę ich przetransferowałem. Dobra, wracajmy do tego. But that's also not going to be like insanely massive. Walentynki. So after that in February and pretty much all of March will also have like no big holiday events. So that's probably. Aha, on tu mówi tylko o jakichś eventach, tak, wydarzeniach. So how PvP is going to work is the map is basically going to be doubled, or actually we'll probably make a unique map for those, but there will be 2 paths that are not connected, and you'll only get the money from what you fight on your path, and it's going to be like a mirrored, so it's the exact same difficulty no matter what path you get, and just the person to survive longer wins. We might. A, czyli będzie PvP. Fajne PvP. On tu opisuje, że będą 2 ścieżki.
jedna ścieżka twojego przeciwnika, jedna twoja i ten, kto dłużej wytrzyma, ten wygra. A, i można za pieniądze dawać, jakie postacie będą się przeciwnikowi możecie spawnować różne inne skibidi toilet. No to coś jak Bloons TD Battles, nie? To by było fajne, bo to jest takie jak TD Battles. Czyli to też będzie nieskończony tryb. People around your score, so it will have like a queuing system instead of just like fighting other people in the server. And then Ciekawe. at it where if you're in a VIP server, you can queue with your friends or something to fight them. But we'll have to build a whole new area for that. So most likely around that time, I'll hire someone to remake the lobby so that everything can fit pretty well. I mean, I'm still looking for map builders to like build a new lobby or build maps. Okej, czyli like ludzi do pracy szuka, którzy to zmienią wszystko. But of course in April we'll have an April Fools event. Then I'm not too sure what else we should add, because I know I want to add endless and a PvP mode, but after that I guess we can just continue working on optimizing the game and we'll just try to do a lot of quality changes around that time. O właśnie, quality changes, o tym mówię, słuchajcie. Żeby po prostu raz, że gra fajniej chodziła, a dwa, żeby były takie ułatwienia, które uprzyjemnią rozgrywkę, tak jak na przykład to, żeby się spawnowały szybciej, pojawiały te skibidi. Actually, I have decided. I just remembered, and we need to add something to trading, and my plan was like a server marketplace. So like each server you join, there's a marketplace, and people can put up their units for sale. Oj, tego nawet ten serwer Marketplace próbował Preston zrobić i no niestety, wiecie, dużo ludzi kopiowało pety. Marketplace for diamonds, so you can like hop between servers, and that will just be a very easy way to like get units. I mean, we could do that, or we could do booths for every player. We can have a vote on that too. But I think a server marketplace would be like the best option, so you don't have to like run around looking at the prices of each person's things on the booth when other people in that server could be selling it for cheaper. So I just think a server marketplace makes like the most sense. And then we could also add like a server list, so you can just teleport between the servers in the trading plaza, but no to by było też fajne, lista serwerów. No to jest dobry pomysł. July we'll have a summer event, maybe even like a school event in August and September, like the pencil cameraman. That's when like school starts for most people again, and then Halloween event, and then the cycle will continue. When the game first released, we got a lot of suggestions, like right when the game released, a lot of people wanted us to add the Titan cameraman, and then we added that, and then people wanted more maps, so we added that, mythics, and we added that. So I don't think any units in the Skibidi Toilet series that got upgraded will be upgraded again for a while, because if you guys know, the upgraded Titan Cinema Man was the most recent unit to get upgraded, so next will probably be like the cameraman and the speaker man, and then they'll probably get upgraded again later, so eventually... Okej, czyli tutaj zapowiada modernizację. Probably have a tier rarer than Godly, because I mean, okay, let's be honest, Godly isn't even that rare. Like 37.1 thousand exists, the rarest unit is still Spider TV with 7. No moim zdaniem to jest problem w tej grze, to że za łatwo można dostać te rzeczy. So if we added a rarity above Godly, it would be insanely rare, but still like at least a few thousand would exist. It would probably be about as rare as Spider TV actually, but right now we only have one Godly, so no matter what, when you summon you have a chance to get it. When we add more, moim zdaniem to jest za duża szansa i tak. More Godlies, they're most likely gonna get rarer, so when we have a second one, probably like 20,000 will exist after a few weeks. No bo patrzcie, tego już dużo istnieje tych tytanów, no chyba że kopiowali je. Aha, boostujące, wzmacniające jednostki. No ciekawe. No to jest niestety problem właśnie w wielu twórcach gier, że jak tworzycie na bazie nowych skryptów, nowe jednostki, to te stare trzeba ulepszyć, dostosować do skryptu nowego. Ale spoko, słuchajcie, no zmiany zapowiadają się super. Ja czekam tylko na to, żeby te spawny były szybsze. No i zobaczymy. Dajcie znać, co wy dodalibyście do tej gry. Z chęcią przeczytam w komentarzach.